Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku. To było grane oczywiście. Dzisiaj gra, którą nie potrafię, o której nie potrafię opowiadać bez podniecania się tym tytułem. Jest to gra dla mnie bardzo ważna i myślę, że dla wielu z Was jest to gra ważna, chociaż prawdopodobnie niewielu z Was w tą grę grało, ale tytuł ten zapoczątkował gatunek, który się nazywa Survival Horror i gdyby nie ta gra, o której dzisiaj będziemy opowiadać, Alone in the Dark, pierwsza część Alone in the Dark, nie powstałyby takie tytuły jak Resident, słuchajcie, który zżynał po prostu z Alone in the Dark ile się dało, nie powstałyby takie tytuły jak Silent Hill, nie powstałyby takie tytuły jak Fatal Frame, swoją drogą jedna z bardziej ulubionych gier mojej żony, nie powstałyby takie gry jak na przykład Siren, pierwsze dwie części oraz New Translation na PlayStation 3, nie powstałaby taka gra jak Clock Tower, Rule of Rose czy też Dino Crisis. Wszystkie te gry łączyło jedno, otóż były one troszkę takimi przygodówkami, miesza mi się w głowie, chyba z tego podniecenia, przygodówkami z elementami walki, z elementami jakiejś właśnie interakcji z bohaterami. Wszystkie te gry łączyło też to, że akcja była pokazywana z różnych kątów kamery. No może poza oczywiście tymi Residentami najnowszymi, które już niestety oczywiście czwórką, które odeszły od tej techniki, ale wszystkie survival horrory miały jedną wspólną cechę, że pokazywały akcje z różnych kątów kamery. Wszystkie te elementy, które Wam opowiadam, walka, różne kąty kamery, to, że lokacje zazwyczaj były wykonane w grafice 2D, a postacie były trójwymiarowe. Oczywiście tutaj też z małymi wyjątkami, bo taki na przykład Silent Hill był cały w 3D, Rule of Rose był cały w 3D, Siren był cały w 3D, Fatal Frame, ale rozumiecie, mam nadzieję, o co chodzi. I wszystkich tych gier dziadkiem, czy też ojcem tych gier była oczywiście gra Alone in the Dark. Tak jest, pierwsza część Alone in the Dark, która wyszła w 90, słuchajcie, trzecim roku i w tamtych latach ta gra absolutnie pozamiatała. Czegoś takiego jeszcze nie było. Niesamowity klimat, niesamowita technika, jaką została ta gra wykonana, ponieważ tak jak w każdym survival horrorze, tła były dwuwymiarowe, natomiast postać składała się z poligonów. Była to jedna z pierwszych gier, gdzie postać się składała z poligonów i którą mogliśmy dookoła obracać, także było to naprawdę coś niesamowitego, słuchajcie. Alone in the Dark zawładnął umysłami w tamtym czasie graczy, ponieważ gra była tak niesamowicie świetna, że nie sposób było od niej się oderwać. Alone in the Dark nawiązuje oczywiście do mitologii. Tutaj ponownie wyjmę książkę, do której chciałbym Was zachęcić. Lovecrafta, Zew Cthulhu. Poszczególne części Alone in the Dark, 1, 2, 3 także nawiązywały troszkę do tej mitologii. Poza tym firma, która wydała tą grę, Infogrames, z takim charakterystycznym logo tutaj pancernika, tutaj jest napisane iMotion, ale zaraz dlaczego iMotion, do tego dojdę. Firma ta wykonała wiele gier jeszcze na podstawie prozy Lovecrafta, między innymi świetne Shadow of the Comet, które też było przygodówką troszkę w innym ujęciu, ale też nawiązywała właśnie ona do tej mitologii Cthulhu. Lovecraft miał naprawdę niesamowitą wkład, no ciężko powiedzieć, że wkład, bo on już oczywiście nie żył, ale tak jak mówię, deweloperzy bardzo często sięgają po mitologię Lovecrafta w swoich grach. Kiedyś zrobię o tym odcinek vloga, pogadajmy, o którym powiem Wam najważniejsze gry, w których się właśnie mitologia Lovecrafta pokazywała. No ale wracajmy do bohatera naszego dzisiejszego odcinka, czyli Alone in the Dark. Alone in the Dark zaczyna się niesamowitym intrem, słuchajcie, naprawdę w tamtych czasach intro zamiatało. Otóż widzimy jadący samochód, który zatrzymuje się przy jakiejś rezydencji. W międzyczasie, jak ten samochód dojeżdża do tej rezydencji, jeszcze taka żaba tam skacze. Samochód dojeżdża do rezydencji, wysiada główny bohater. Głównych bohaterów, słuchajcie, mieliśmy dwóch. Mógł to być Edward Carnby, który był prywatnym detektywem, bądź Emily Hartwood, która
która była nie narzeczoną, nie żoną, nie córką, siostrzenicą Jeremiego Hartwooda, który to w jakichś niewyjaśnionych okolicznościach powiesił się na strychu. I obydwoje bohaterów ma za zadanie znaleźć tajemnicze pianino, w którym podobno znajduje się list, w którym Edward wyjaśnia przyczyny jego samobójstwa. Każdy ma oczywiście inne jakieś pobudki, z których działa, ale drogi obydwu bohaterów są tak naprawdę identyczne i to, czy wybierzemy Emily Hartwood, czy wybierzemy Edwarda Carnby'ego, nie będzie miało absolutnie żadnego znaczenia. Postacie po prostu wyglądają troszkę inaczej. Podobnież Emily ma troszkę słabsze ciosy, ale nie wiem, czy to jest do końca prawda. Ma chyba mniej energii, ale to są tylko i wyłącznie kosmetyka, ponieważ obydwie historie toczą się dokładnie tak samo, mają te same zakończenia i niczym się absolutnie nie różnią. To dualizm tych bohaterów, że mogliśmy wybrać kobietę i mogliśmy wybrać faceta, oczywiście potem zerżnął Capcom w swoim niesamowitym Rezydencie 1. Właściwie Resident to jest taką kalką Alone in the Dark, ponieważ też tam mamy tą nawiedzoną rezydencję, też mamy zombiaki. To wszystkie te elementy zostały po prostu skopiowane przez firmę Capcom z Alone in the Dark. No ale wróćmy z powrotem do fabuły. No szybko dochodzimy na strych, gdzie ma się znajdować tajemnicze pianino i gdzie też Jeremy Hartwood się powiesił. Dzieje się to w 1924 roku. Rezydencja nosi nazwę Derketo. No, w trakcie naszej pobytu na strychu nagle atakuje nas zombie wyjeżdżający spod ziemi, bądź też ptaszysko, które wpada na nas przez szybę i w tym momencie gacie wszyscy mają już pełne, ponieważ w tamtym czasie gra naprawdę straszyła takim różnymi rzeczami, które nagle wyskakiwały. Oczywiście, jeżeli nie szybko nie ogarnęło się, co zrobić na strychu, żeby zabezpieczyć to okno i zabezpieczyć ten taki, nie wiem jak to się po polsku nazywa, trapdoor, z którego zombie wyjeżdżał, to się ginęło po prostu już w pierwszej planszy, ponieważ nie sposób było pokonać i zombiaka i to ptaszysko, mając do wyboru tylko pięści. Także bardzo szybko trzeba było tam zablokować te elementy, przez które się wydostawali nasi przeciwnicy, no i można było powrócić do swobodnej eksploracji. Alone in the Dark korzystał też z funkcji tak zwanego przełączania postaci się w tryb walki, ponieważ normalnie mogliśmy chodzić, eksplorować, jeżeli chcieliśmy eksplorować, musieliśmy włączyć menu i włączyć opcję Open Search, czyli że postać wtedy szukała. Jeżeli chcieliśmy walczyć, musieliśmy ponownie wejść do menu, wybrać opcję Fight i wtedy postać mogła zadawać ciosy. Oczywiście w pierwszych sekundach gry już wiemy, że ta rezydencja jest nawiedzona, pojawiają się tam zombiaki i oczywiście takie ptaszyska, no i parę jakichś innych stworów, o których nie chcę Wam zdradzać. Niemniej jednak nie są to jakieś stwory, których już później nie widzieliście w żadnej grze, ponieważ wszystkie te elementy zostały wcześniej czy później w jakiejś innej grze doskonale skopiowane. Sama gra, tak jak mówię, jest typowym survival horrorem. Ta gra zapoczątkowała taki typowy survival horror, to znaczy chodzimy po nawiedzonej rezydencji, zbieramy różne przedmioty, używamy tych przedmiotów, klucze, otwieramy drzwi, zamykamy drzwi, walczymy z zombiakami. Nie wszystkie te elementy doskonale, słuchajcie, ze sobą współgrają. Gdy robiłem ten gameplay, słuchajcie, minęło już 20 chyba lat, odkąd grałem w to. 20 lat, odkąd ostatni raz grałem w Alone in the Dark i powiem Wam, że sprawiało mi taką radość granie w to. Tak się cieszyłem, że gram w tego Alone in the Darka, że to jest po prostu nienormalne. Mało tego. Grałem po 20, słuchajcie, latach, grałem bez opisu i przeszedłem tą grę całkowicie bez opisu. Niestety gra jest bardzo krótka, jeżeli wie się jak ją przejść, ale to, że zapamiętałem przez 20 lat dokładnie co trzeba w którym miejscu zrobić i jak ją przejść, świadczy o tym, że ta gra jest naprawdę dobra i tylko takie gry są warte zapamiętania. W każdym bądź razie cały gameplay, który nagrałem, zajął mi niecałe 4-5 godzin przejście. Zginąłem parę razy, ale bardziej z własnej głupoty niż z niewiedzy, co trzeba było zrobić, ale jeżeli już przeszliście tą grę, no ja ją skończyłem, przyznam się szczerze, mnóstwo razy i
no, wyryło się w mojej pamięci dokładnie jak też tą pierwszą część Alone in the Darka trzeba przejść. Co jeszcze chciałem Wam powiedzieć? No tak, pokażę co jest w pudełku może. Pudełko jak widzicie z wielką nalepką Jack in the Dark. Co to jest Jack in the Dark zaraz Wam powiem. Powiem szczerze, że wolałbym, żeby tej naklejki nie było, ale już tam. Gra została wydana albo przez firmę Infogrames, albo przez firmę iMotion. Niestety ja mam wersję iMotion, która... No, firma iMotion to tanie sukinsyny tak naprawdę. I dlaczego? Zaraz do tego dojdziemy. W środku mamy takie gustowne czarne pudełeczko. A w środku pudełeczka mamy tylko i wyłącznie, słuchajcie, płytkę i to jeszcze z czarno-białą koszulką. Wersja Infogrames posiada kolorową koszulkę i do tego jeszcze jest manual. Natomiast iMotion chciało ciąć koszty, pokazuję płytkę, chciało ciąć koszty i wykonało taką właśnie broszurkę tylko w czerni i bieli. Oczywiście jest tu cała instrukcja, ale sama koszulka jest czarno-biała. Dosyć rzadko spotykana ta wersja jest. Powiem szczerze, że jednak wolałbym tą wersję normalną, Alone in the Dark z kolorową koszulką. Tak jak mówię, gra wyzwala niesamowite emocje takiego strachu przed czymś nieznanym, że gdzieś coś się czai. Pamiętna scena, gdy wchodzimy do jednego z pokoi, zamykają się za nami drzwi, buszujemy sobie tam po tym pokoju, wszystko fajnie, chcemy wychodzić, otwieramy drzwi, a tam zombie. No i nerwuwa, pory pełne, szukamy tego klawisza szybko, żeby przełączyć się w tryb walki, bądź wycelować strzelbą, staramy się trafić tego zombiaka. No i oczywiście czasami się udawało, czasami nie, no już potem już była niespodzianka, wiadomo było kiedy wyskoczą, także już wtedy to nie straszyło. Dodatkowo fajnym elementem w jednej z plansz jest taka sytuacja, gdy też chodzimy po pokoju i nagle kamera jakby przełącza się na widok zza okna, to znaczy widzimy jakby przez okno z zewnątrz i widzimy, że przez to okno wskakuje ptaszysko, które zaraz będzie nas atakowało. No niesamowity, słuchajcie, tytuł. Gra, która jest w dziesiątce moich ulubionych i najlepszych gier na PC-ta. Dziesiątce. Myślę, że spokojnie się może znaleźć w pierwszej piątce. Jest to absolutny klasyk. Potem firma Infogrames postanowiła wydać kolejne części. Alone in the Dark 2, który już bardziej stawiał na strzelanie niż na rozwiązywanie zagadek, ale do tego oczywiście sobie dojdziemy kiedy indziej, nie chcę za dużo Wam opowiadać. Alone in the Dark 3, który dział się na Dzikim Zachodzie, który już według mnie by był taką popłuczyną po Alone in the Dark. Następnie wyszła część Alone in the Dark The New Nightmare, przez wielu ludzi uważane za hałę, ale ja powiem szczerze, że przypadła mi do gustu czwóreczka. No i pamiętna Alone in the Dark 5. Najgorsza hała, jaka kiedykolwiek chyba powstała. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak sobie poradziła najnowsza część Alone in the Dark, oczywiście Alone in the Dark 5, ona nie ma podtytułu 5, ja mówię, że to jest w kolejności, jest to po prostu piąta część. Zapraszam Was na kanał Bananowego Janka. Na dole macie link, gdzie możecie obejrzeć jego recenzję tej, tak średnio udanej części Alone in the Dark. Tak czy tak, sama gra doczekała się też 2 filmów. Filmy wykonał rewelacyjny reżyser, którego wszyscy mają chęć po prostu złapać i ścisnąć mu tak dupę, że aż zrobi się z niej trąbka. Uwe Boll, którego wszyscy nienawidzą z całego serca i między innymi ja, który spieprzył tą fajną licencję w niesamowity sposób, bo właściwie zrobienie filmu na podstawie pierwszej części, to tak jak jest dokładnie w grze, nawet kurwa skopiować te same kąty kamery i nagrać to wszystko i ten tytuł by był niesamowitą miałby oglądalność, wszyscy by się cieszyli, a tak, no niestety Uwe Boll zrobił co zrobił. Ja ogólnie nie uważam, że to jest Alone in the Dark, także dla mnie te filmy w ogóle nie istnieją. Także Alone in the Dark, jeżeli nie graliście, polecam Wam jak najbardziej. Edycja CD, w odróżnieniu od edycji dyskietkowej, posiada muzykę audio, która gra sobie w trakcie rozgrywki. Nie jest to może dużo, natomiast nie wiem, czy też nie są czasem troszkę lepsze dźwięki, ale tak czy tak obydwie gry, i dyskietkowa wersja i wersja CD są takie same. Ciekawostką jest to, że w grze nie spotykamy właściwie żadnej jakiejś postaci żywej, nie rozmawiamy z nimi oprócz pirata, którego musimy pokonać. Kim jest ten pirat, nie będę Wam zdradzał, samej historii.
na temat tej rezydencji Derketo i co stało się z Jeremy Hartwoodem, dowiadujemy się z książek, które możemy zbierać w różnych miejscach, czytać sobie je i zbierać te informacje na temat całej fabuły i składa się, słuchajcie, do kupy. No nie jest to oczywiście nic odkrywczego. Potem w każdym rezydencie było to kopiowane, czyli zbieranie jakichś tych memów, czytanie tego wszystkiego, przeglądanie tysiąca kartek tekstu, żeby zbudować jakoś tą fabułę. No ale to oczywiście Alone in the Dark był pionierem w tej właśnie zabrakło mi słowa, nieważne. Chyba z tego podniecenia. Ponownie chciałem Was zachęcić do przeczytania opowiadań Lovecrafta. Ja mam taką wersję właśnie z Cthulhu. Jest to chyba jakaś edycja chyba najlepszych opowiadań. Warto przeczytać, zapoznać się, żeby poznać historię, o której dotyczy gra. O której jest gra. Drugą rzeczą, o której chciałem Wam powiedzieć, jest tutaj takie coś, co się nazywa Jack in the Dark, ponieważ ta wersja gry została wydana na święta 1993 roku i na płycie z grą oprócz Alone in the Dark dostajemy minigierkę, która się nazywa Jack in the Dark. W tej właśnie minigierce sterujemy Grace Saunders, która potem pojawia się w Alone in the Dark 2. To jest taka dziewczynka z brązowymi włosami w takiej niebieskiej piżamce. No i tutaj ona właśnie w tej Jack in the Dark występuje. Jest to taka minigierka, w której jest ona zamknięta w Halloween w sklepie z zabawkami i musi pokonać właśnie tego Jack in the Dark, czyli to jest taki Jack in the Box, wyskakująca głowa z takiej właśnie z takiego prezentu. Taka sympatyczna gierka, właściwie można ją skończyć w niecałe 5 minut, ale sympatyczny dodatek faktycznie dla fanów serii, niesamowita sprawa i jak najbardziej polecam. No i na koniec oczywiście, czy grać? Kochani, grajcie w Alone in the Dark, bo jest to tytuł, którego nawet się nie przyznawajcie, że go nie znacie, bo jest to tytuł ponadczasowy i pomimo dosyć już dzisiaj słabej grafiki nadal potrafi cieszyć i nadal potrafi przestraszyć, a niektóre zagadki są naprawdę ciekawe i powiem Wam, że bez opisu no troszkę może Wam zająć przejście, świetne patenty, które w tej grze się znajdują i pamiętne sytuacje, których kurczę jest tyle, że aż nie chcę Wam przytaczać. Niesamowita postać, która siedzi przed kominkiem i której nie można w ogóle spłoszyć i przejście przed kominkiem będzie nas ganiała po rezydencji do momentu, aż nas złapie i zabije. Rycerz w holu, którego trzeba zabić w specyficzny sposób, ponieważ inaczej on jest nieśmiertelny. No mnóstwo różnych sytuacji, które spotkamy w Alone in the Dark i które są po prostu niesamowicie rajcujące. Strasznie się podniecam, ale ta gra jest po prostu dla mnie tak niesamowitą powrotem do przeszłości, że bardzo ją wszystkim Wam chciałbym polecić, żebyście ją chociaż raz w swoim życiu skończyli. Ok, to tyle na temat Alone in the Dark. Polecam jak najbardziej, kochani. Grajcie w Alone in the Dark. Gra w wersji dyskietkowej chyba jest ogólnie już abandonware. Można nawet sobie ją ściągnąć za darmo z tych portali, gdzie są gry już stare i zapomniane i można sobie ją włączyć spod oczywiście emulatora DOSBox. Tak czy tak, Alone in the Dark, tytuł ponadczasowy, niesamowity i jak najbardziej wszystkim polecam. To tyle, pozdrawiam Was Energik, trzymajcie się, cześć!